Była połowa listopada 1978 roku, kiedy okręt MS Zawichost szykował się do rejsu w porcie w Gdyni. Na pokład miało wejść 14 osób, uczestników niezwykłej wyprawy na Antarktydę, największej polskiej wyprawy do oazy Bangera i, jak się później okazało, ostatniej na ponad 4 dekady. Kolejni śmiałkowie dotarli do polskiej stacji Dobrowolskiego dopiero w 2021 roku. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Te dwie ekstremalne wyprawy dzielą 43 lata. To także dwa ekstremalnie różne światy. Pierwsza z ekspedycji wyruszyła z Polski komunistycznej, druga z Polski demokratycznej, bogatej i rozwijającej się. To, co łączy obie te wyprawy, to cel. Polska Stacja Badawcza imienia Dobrowolskiego w oazie Bangera. Obie ekspedycje obserwował też ten sam człowiek, Piotr Batke, syn jednego z polarników sprzed 4 dekad. W 1978 roku, gdy jego ojciec wyruszał w podróż, on sam miał 10 lat. Teraz opowiada nam o tym, co wtedy widział i czuł on sam, 10-letni chłopak, którego ojciec był na ustach całej Polski, ale równocześnie ojciec, którego nie było w domu. Jest czwartek, 8 grudnia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Na pokładzie statku pełny ekwipunek ekspedycji. Samoloty, elementy budynków, aparatura naukowa. Wyruszyli w listopadzie, a na miejsce dotarli pod koniec roku. Dokładnie 30 grudnia 1978 roku okręt MS Zawichost stanął burtą do lodów 6. kontynentu. Był to pierwszy statek pod polską banderą, który dopłynął do Antarktydy. Na pokładzie była 14-osobowa grupa odkrywców, naukowców i pracowników technicznych. Wśród nich był Zbigniew Batke, oficer Wojska Polskiego i kartograf. Był oficerem w sztabie generalnym w Warszawie i nie był takim jednostkowym wojakiem. Był kartografem. Prawdopodobnie nie wiem wszystkiego, kim on tam wtedy był, bo kiedy był w Polsce ten Interkosmos, czyli organizacja lotu generała Hermaszewskiego w kosmos, to też on pracował przy tym, ale co tam robił, to tego się nie dowiedziałem nigdy. No wiadomo, że to wojsko to są rzeczy pewne utajnione. To Piotr Batke, syn Zbigniewa, który wtedy, w czasie tamtej wyprawy, miał 10 lat. Zdradzę wam odrobinę kuchni. Piotr zgłosił się do mnie po tym, jak wysłuchał wcześniejszego odcinka podcastu o najnowszej wyprawie do oazy Bangera. Wracając do wyprawy sprzed 4 dekad, jak informuje Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, organizator obu wypraw, ekspedycja z 1978 roku miała na celu poznanie dynamiki strefy granicznej między lodowcami a powierzchnią oazy. Polarnicy przeprowadzili wówczas szereg badań, a lekarz, który z nimi był, badał, jak zachowują się ich organizmy w tak ekstremalnych warunkach. Płynąc w tamtą stronę, opłynęli całe zachodnie wybrzeże Afryki, zawijając tam na wyspy Zielonego Przylądka, do Kapsztadu, aż wreszcie dopływając do wybrzeża Antarktydy. I wszędzie ich Polonia witała, tak? Tacy celebryci ówcześni trochę. Tak, no widocznie poszła jakaś fama o tej wyprawie na cały świat. Była to jedna z pierwszych w ogóle wypraw, więc musiało być to duże wydarzenie. Z tego, co później słyszałem z opowieści, ta nasza Polonia była bardzo spragniona takich wizyt. No, w tamtych latach z Polski w ogóle było ciężko gdziekolwiek wyjechać. Polonusi złaknieni wiadomości z tego, co się tam dzieje w kraju, a działo się, no bo się już zaczynały dziać wiadomości
wiadome rzeczy, przygotowania do przewrotu solidarnościowego. No i oczywiście korzystali. No, zawinięcie do każdego portu wiązało się z dłuższym przestojem, no bo to rozładunek statku, ponowny załadunek to jest kwestia kilku dni. No więc skorzystali pięknie. No zwłaszcza jeszcze droga powrotna, wracali zupełnie inną trasą. Przez to, że MS Garnuszewski, który ich odbierał z Antarktydy, miał wypadek. Po prostu się dziura zrobiła w burcie, uderzyli, nie wiem, tam w brzeg lodowy. Zaszła konieczność płynięcia do najbliższego portu wtedy i Tasmania. No jak na zwiedzanie, moim zdaniem piękna okazja. Okręt się remontuje, a my mamy czas, tak? Statek się remontował, oni mieli czas na wycieczki. A później, nie wiem, czy to było w planach, czy przy okazji, płynięcie całej Australii z zawijaniem Sydney, Melbourne, Perth. Pan wtedy jako 10-latek czuł się pan dumny, że ma ojca bohatera? Na pewno jako bohatera go nie traktowałem. Zresztą na pewno sam siebie też nie. Wiem, że była to wielka atrakcja, bo wiązało się to z wyjazdem też moim z mamą do Gdyni, no i była ta wtedy jeszcze taka ceremonia pożegnania, ponieważ to były te pierwsze nasze wyprawy, no to tak uroczyście celebrowane. Była orkiestra na nabrzeżu wojskowa, było oficjalne pożegnanie, no i wieczorem był bal kapitański, może nie kapitański, ale było jakieś takie przyjęcie pożegnalne dla rodzin. Pierwszy raz byłem na tak dużym statku wtedy, gdzieś tam zabłądziłem, zgubiłem się w tych korytarzach, ktoś mnie tam odnalazł, do rodziców odprowadził, także to pamiętam. Natomiast po powrocie tak, to już jakoś tak bardziej do mnie dotarło, że gdzie on był, co on zrobił, zwłaszcza, że zabierał nas na różne takie prelekcje i przy okazji tych właśnie prelekcji właściwie dopiero wtedy się dowiedziałem, gdzie on był, jak to wyglądało. Z pierwszej wyprawy ojciec nakręcił film. Złapał jakąś kamerę taką, pamiętam, nakręcaną, czarno-białą, radziecką, ale ta kamera zadziałała, nie zamarzła mu w tych mrozach i ten film zdobył sobie uznanie u nas. To był pierwszy raz, jak on miał kamerę w ogóle w ręku i nakręcił jakiś film, ale z tego wyszedł całkiem fajny filmik, taki nie za długi, to chyba ze 40 minut trwa. Trudno uwierzyć, że już 20. wyprawa polska wyruszy tej jesieni na Antarktydę. A wszystko zaczynało się... Pamiętam, że wtedy działał w telewizji Klub Sześciu Kontynentów prowadzony przez Ryszarda Badowskiego. I pamiętam ten jeden odcinek, to było wydarzenie oczywiście, ojciec z telewizji. Tak, wystąpił chyba razem właśnie z profesorem Suszczewskim wtedy. I pamiętam, że strasznie go trema zjadła, strasznie tam utyskiwał później, że coś poszło nie tak, że jakieś przekłamania tam poszły. Nie wiem wtedy, czy to szło na żywo, czy to było montowane. W każdym razie bardzo nerwowo to jakoś odebrał. Pan z mamą siedzieliście, rozumiem, w domu i oglądaliście telewizor? Tak, oglądaliśmy w telewizji w domu. Nawet nie pamiętam, czy już był kolorowy telewizor wtedy, czy jeszcze w czarno-białym. A jak pan to wtedy to wszystko odbierał? Tą wyprawę i to, że potem była telewizja i to, że właśnie można było pojechać do Gdyni zobaczyć ten statek. 10-latek to nie pamięta nic, właśnie oprócz takich jakichś zajawek, że tam ten hotel gdzieś blisko Wybrzeża Kościuszkowskiego. Ja chyba nie zdawałem sobie za bardzo sprawy, co się dzieje. A dla pana cena tego, że taty nie było w domu? Niestety nie układało nam się w domu najlepiej. Było sporo nerwów. Dlatego też tak bardzo nie tęskniłem, kiedy on wyjeżdżał. Trochę to dla naszego domu było takim odpoczynkiem, ten okres, kiedy go nie było. To nie dlatego, żeby on był jakimś złym człowiekiem, ale czasy były jakie były, w pracy było nerwowo, te nerwy się przynosiło do domu. Kiedy wyjeżdżał, to był taki moment na odetchnięcie, aczkolwiek ja byłem w takim momencie końca szkoły średniej i egzaminów na studia i jakoś tak nie bardzo mogłem się zdecydować. W końcu, skoro ojciec był geodetą, to i ja na tą geodezję postanowiłem iść. I nie udało się. Nie udało się właśnie, myślę, że po części dlatego, że go nie było, że jakoś nie był w stanie mi wtedy pomóc, poprowadzić. Co prawda ja się cieszyłem, że go nie ma, bo to były też nerwowe dla mnie czasy matury i końca tej szkoły. Z tym jakoś mi się udało, a już ze studiami nie. Może byłby w stanie wtedy coś doradzić, bo
bo my z mamą jakoś zadziałaliśmy wtedy nerwowo. Po tych oblanych egzaminach stwierdziliśmy, że trzeba pracy szukać szybko, bo do wojska zabiorą, nie będzie tej całej wysługi lat. Na co pan koniec końców poszedł? Koniec końców poszedłem do wojska i do pracy i tak zostałem już z wykształceniem technicznym tylko. Piotr Batke, syn nieżyjącego już Zbigniewa Batke, polskiego polarnika, który 4 dekady temu dotarł na Antarktydę, opowiada w tym odcinku o tamtej właśnie wyprawie, ale także o tym, jak to jest być dzieckiem podróżnika i odkrywcy. Przypominam, że na naszym kanale na YouTube możecie znaleźć odcinek o tej najnowszej wyprawie polskich polarników na Antarktydę z początku 2022 roku. Znajdziecie tam m.in. odpowiedź na pytanie, po co naukowcom tulipany. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Z Mirnego przenosimy się do stacji Mała Diożna, odległej o ponad 2000 km. Tu pozostaniemy przez najbliższy rok. Pierwsza w historii polska wyprawa polarna wyruszyła w 1932 roku. Jej szefem był Czesław Cętkiewicz, którego podróżnicze książki weszły do kanonu lektur szkolnych. Celem tej pierwszej wyprawy była wyspa Niedźwiedzia na Morzu Barentsa. Ostatnią jak do tej pory wyprawą była dobrze nam znana ekspedycja do oazy Bangera, o której opowiadał poprzedni odcinek podcastu. 14:33, 8 stycznia. Wylatujemy w kierunku oazy Bangera. Myśmy odkryli jedną wyspę zupełnym przypadkiem, bo pilot się pomylił, wylądował nie tam, gdzie chciał. Było różnych anegdot sporo, ale nazwaliśmy tę wyspę Nasza. Więc będziemy zabiegać o to, żeby nasza wyspa zaistniała na mapie. Trzecia wyprawa do oazy Bangera była zarazem największą polską wyprawą w to miejsce. Brał w niej udział Zbigniew Batke, a opowiada dzisiaj o niej jego syn, Piotr Batke, który miał wtedy 10 lat, ale nieco później pojechał wraz z tatą na inną wyprawę polarną. Już w tym dorosłym życiu pojechał pan na taką wyprawę razem z tatą jako szefem. Czym się różnił ten tata, ojciec z czasów 10-nastoletnich od taty, który potem był szefem wyprawy? No więc tutaj muszę zburzyć niestety taki wizerunek wspólnego, wspaniałego wyjazdu. Mieliśmy często w domu napiętą atmosferę. Już przed wyjazdem między nami zaiskrzyło przy okazji organizacji głównie tego wyjazdu. Aż do momentu takiego, że byłem bliski rezygnacji. Dlaczego chciałem jechać? Chciałem jechać, bo miałem nadzieję właśnie, że myślałem, że między nami po prostu przy okazji tej pracy tam na stacji, całej tej wycieczki, tej przygody, że może te nasze kontakty by mogły wstąpić na jakiś lepszy poziom. I nie wiem dzisiaj, czy to nie był błąd, bo to był ciężki wyjazd. Okazało się, że konflikty bynajmniej nie opadły, a zaostrzyły się. No i cały ten rok musieliśmy w takim generalnie, myślę, że może niepotrzebnie. W tej naszej rozmowie przewijała się pańska mama. Jak ona odbierała to, że taty nie ma? Że z jednej strony tata robił takie rzeczy, o których potem w książkach piszą, a z drugiej strony, że go nie ma w domu jednak. Nie żaliła mi się ze wszystkiego, co tam przeżywała. Prawdopodobnie był to dla niej też, była chwila oddechu od tej nerwowej sytuacji, jaką mieliśmy zawsze w domu. No a z drugiej strony, nie przypominam sobie jakichś takich sytuacji, żeby właśnie, oprócz tej mojej z nauką, ze szkołami, żeby coś się działo w domu takiego, że bardzo tego ojca brakowało, czy tam właśnie podjęcia jakiejś decyzji. Mama jest dość samodzielną osobą, bardzo zaradną, aczkolwiek co jej tam w sercu wtedy na dnie się działo, na pewno mogła bardziej się bać o to, co się tam wydarzy lub co tam może się wydarzyć przy tej okazji. Czego tata pana nauczył w życiu? Ja myślę, że
To, co chciał przekazać jeszcze po swoim ojcu, to taką podstawową uczciwość. Nie wiem, wie pan, to już jest z zakresu filozofii jakiejś wyższej, czy ta uczciwość dzisiaj tak bardzo popłaca, czy jednak dobrze jest wiedzieć, kiedy i jak się zachować, kiedy się odezwać z tą uczciwością, a kiedy zachować ją dla siebie. I od ojca słyszałem i dzięki temu jeszcze dobrze wspominam profesora Bartoszewskiego, który potwierdził mi tą prawdę, mówiąc, że warto być przyzwoitym. Co jeszcze od ojca uzyskałem? No na pewno właśnie zaszczepił tą żyłkę podróżniczą we mnie. I zdaje się, że dzięki tej żyłce można powiedzieć, że te wyjazdy właściwie doszły do skutku, że ten pomysł się pojawił w głowie. Myślę, że w tej chwili już mając te 53 czy 4 lata na karku mogę powiedzieć, że jednak spełniony jestem w tym życiu, że no, takie marzenia, o których bałem się kiedyś pomyśleć, że to się spełniło i chyba nic więcej do szczęścia mi teraz już nie trzeba. Piotr Batke, syn jednego z polarników, który 43 lata temu dotarł na Antarktydę, był gościem tego odcinka podcastu Świat. Ten odcinek kończy też naszą miniserię polarną, choć zapewne do tematu będziemy jeszcze wracać. Premierowe odcinki znajdziesz w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Z kolei na Instagramie Podcast Świat codziennie w południe znajdziesz najciekawszy światowy news dnia, aby być zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. A w niedzielne wieczory na naszym kanale na YouTube lądują nieoczywiste filmowe historie ze świata, w tym także filmy z podróżniczego cyklu Bucket List. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.